Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was w czytaniu na lato dla raków i dla Was wszystkich, którzy po prostu chcecie wiedzieć, co słychać, co czują, co dzieje się w życiu raków, co jest ważne latem dla nich, co będzie istotne, czemu należy poświęcić uwagę. Jeśli jakiś rak jest Wam bliski, może się zdarzyć tak, że odnajdziecie siebie w tym rozkładzie. Czy jesteście kimś z rozkładu, który gdzieś przejawia się w kartach, które zaraz omówię. To czytanie jest dla osób dorosłych, ale też dla dzieci. Mm, Słucham czasem takiego tarocisty, który niedawno wspomniał, że to jest czytanie u niego, w każdym razie dla osób dorosłych. U mnie również dla osób, które dorosłe nie są. Jeżeli oglądalibyście to nagranie, bo wasze dziecko jest rakiem słonecznym, księżycowym czy ascendentalnym, to możecie w tym czytaniu zobaczyć was samych. Możecie znaleźć coś, co gdzieś wyprezentujecie tak, że jest istotne mm, w życiu takiego raczka. Mm, Bo te rozkłady pokazują często też osoby, które gdzieś wokół nas są. Szczególnie, że tu jest karta dziesiątki kielichów. To jest pewien problem związany z pełnią rodziny. Także tu szczególnie sprawy są powiązane z innymi osobami bliskimi. Dla raków rodzina jest ważna. Słoneczny rak potrzebuje bezpieczeństwa, żeby mm, mieć energię do życia. Jeżeli to bezpieczeństwo jest w jakiś sposób zabierane, to trudno może mu być funkcjonować. To bezpieczeństwo w teorii powinna zapewniać rodzina, czy przynajmniej wyjściowo powinna zapewniać rodzina. Ale tu jest jakiś problem. Problem związany z pełnią rodziny. Może rodzina jest niepełna. Może w rodzinie jest jakiś brak, czegoś nie ma. To może być jakiś brak emocjonalny. I to sprawia, że można gdzieś tonąć, albo jak nie tonąć, to gdzieś brodzić w jakiejś wodzie właśnie. Nie, nie tonąć. Jak się będzie wam wydawało, jak przyjdzie wam do głowy, że ktoś tu tonie, no to bardziej jest to coś innego. Tu bardziej problem jest z płycizną. Może jest jakaś płycizna emocjonalna. Może ktoś nie jest zaangażowany w coś emocjonalnie w rodzinie. Mimo, że wydaje się, że tych emocji jest bardzo dużo i one z drugiej strony może być ich dużo, więc na przykład nasz raczek, raczyca może odczuwać dużo emocji w tej rodzinie, w związku z tą rodziną, ale gdzieś ktoś tu brodzi po powierzchni albo zanurza się tylko y, odrobinę, troszeczkę. Rak dobrze czuje się na przykład z osobami, które mają taki typowy rak, zaznaczone elementy skorpiona w swoim horoskopie. Osoby, które
potrzebują gdzieś głębi emocjonalnej skorpiony, to te osoby mogą wspierać raki swoim głębokim wglądem. Mm. Gdzieś ta woda jest nie tam, gdzie powinna być. Choć może nie dużo, ale coś, coś jest z tą emocjonalnością nie tak w rodzinie. Ktoś tu się nie przytula, a ludzie są od siebie oddaleni. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z taką typową kiedyś czteroosobową rodziną, gdzie jest matka, może być problem z matką, że aż tak. A, że coś może byśmy chcieli powiedzieć, ale w tym momencie mm, można się zakrztusić. Może czegoś nie można powiedzieć. Gdy chcemy coś powiedzieć, to się krztusimy. Nie możemy tego wyrazić. A jeżeli byśmy dodatkowo mieli znak ryb zaznaczony mocno w horoskopie, to już w ogóle może być nam trudno coś powiedzieć. Ryby i dzieci głosu nie mają. Mówimy. Raki też w teorii nie mają głosu. Pływają w wodzie, trzymają się przy brzegu. Rak może trzymać się przy brzegu i to jest dość naturalne dla raka, że on sobie tam gdzieś siedzi w tej głębokiej wodzie w tym momencie, ale cały zanurzony. Ale tutaj ktoś nie jest cały zanurzony. To jest tak jakby brakowało zanurzenia się w emocjach. Wejścia w te emocje całą sobą, a nie tylko kawałeczkiem w ciuchach. Jakby ktoś coś robił tylko częściowo. Poruszał jakiś temat tylko trochę. Ci ludzie są oddaleni od siebie. I ja wam nie powiem, że oni zaraz będą blisko i czy w ogóle będą blisko. Realnie rzecz biorąc, realnie patrząc na sprawy, różnie to się układa. Fakt jest faktem, że jest tu pewne oddalenie fizyczne czy emocjonalne, albo jedno i drugie. Ci ludzie nie mogą się przytulić, może nie chcą, a może nie mogą, a może jedno i drugie. Jakby byli w jakimś rozłączeniu. Ale jednocześnie tych emocji jest tutaj dużo. Tak dużo, że aż może boleć od tego głowa. Teraz zaczęła mnie boleć głowa. Jakby jak podczas pełni, jakby nam głowa robiła się taka pełna od tego wszystkiego. Jest problem ze świadomością. I jest problem z zaćmieniem emocjonalnym. Coś nie może zostać uświadomione, brakuje to jakiegoś oświecenia. Brakuje jasnej prezentacji stanowiska. To może być brak jasnej prezentacji stanowiska przez osobę, która przypomina autorytet. Naprawdę trudno jest chwilami się wyrazić. Trudno jest pokazać swoją osobę, swoją postawę. Może coś przeszkadzać nam mówić, mimo że nie mamy zakneblowanych ust. Nic nam
tych ust nie zamyka. Nikt nam ich nie zamyka. Nie ma kogoś, kto by mówił, że absolutnie musisz milczeć. Tu nie widać żadnego agresora. Ale ktoś jak ma coś powiedzieć, to chwilami się krztusi. Jak ma się wyrazić. Coś przeszkadza. Nie można być taką jasną świecą, która daje blask, a przynajmniej nie w pełni. Nie w pełni. Jak jest pełnia tych emocji, jak jest problem z rodziną, to wtedy nie możemy się wyrazić. Ktoś nie może się wyrazić w jasny sposób. To może być wasza rodzina, ewentualnie jakaś rodzina, która jest wam bardzo, jakaś część rodziny, która jest wam bliska, taka, którą postrzegacie jako swoją. Dla raka najważniejsza jest jego rodzina, ale jeżeli macie na przykład w swoim horoskopie już wspomniane ryby, to i cudza rodzina może być istotna, tak jakby można się wczuwać czasem kogoś innego i tak jakby wtedy jesteśmy z całym światem. Mm. Ale to bardziej takie rybie. Wy raki, my raki, gdzieś dobrze często możemy się czuć z rybami. Ryba nie wymaga od tego, żebyśmy zawsze dużo mówili. Ryba też rozumie, że są potrzebne emocje, że jest istotna uczuciowość, że nie chodzi tylko o słowa, że słowa mogą nawet nie być takie ważne, ale raczej emocje, które za tym idą. Można powiedzieć coś w bardzo różny sposób. Różny może być ton, ale ważne są uczucia i emocje, które za tym idą. Można powiedzieć, że się kogoś kocha, albo tego nie powiedzieć. Najważniejsze jest to, co idzie za tym, co jest w środku, co jest w uczuciowości. Coś nie może zostać wyrażone, ale najważniejsze jest właśnie to, jakie uczucia są w środku. Nie to, co ktoś mówi. Nie to, co ktoś prezentuje. To, co jest głębiej. Albo to, co jest gdzieś pod wodą. Gdzieś w wodzie. Nie nad wodą, nie na powierzchni, nie gdzie hula wiatr, gdzie latają sobie słowa jedno, drugie, czwarte, 15. Nie, to, co jest płynne, mniej, coś nieuchwytnego, ale wyczuwalnego. Można też komuś powiedzieć, że się kogoś nienawidzi. To nie jest zbyt przyjemne. Ale rak, czy na przykład ryby, mogą wyczuć, czy, czy jest to prawdziwe, czy może jest gdzieś za tym smutek czy żal. Rak zajmuje się emocjami. Rak zajmuje się bezpieczeństwem i uczuciowością. I może mieć taką pełnię uczuciowości i dobrze ona może się realizować w rodzinie. Ale w tej chwili jest problem, żeby ona dobrze realizowała się w rodzinie. Z samą rodziną może być jakiś problem. Problem dotyczy pewnego zaćmienia, iluzji. Zobaczcie.
Tutaj wydaje się, jakbyśmy mieli noc, ale to nie jest noc. To nie jest noc. Emocje, księżyc zasłoniły świadomość słońce. I czegoś nie widać. Nagle jest mrok. I jest brak świadomości. Tu jest taki wycinek, który może mylić, może sprawiać, że wydaje się, że jesteśmy gdzieś w środku nocy, ale to jest dzień. Zdradzę wam, że to nie było zaplanowane, ale poszłam za intuicją. Że to nie jest tak, że to światło, które jest za mną, jest potrzebne. Ktoś nie potrzebuje tego światła, które ma za sobą. Ktoś nie musi być z tyłu oświetlany. To jest kwestia wyboru. To nie jest potrzebne światło. Źródło światła może być w innym miejscu. Może powinniście poszukać gdzieś indziej oświecenia i źródła światła, bo ono może być przed wami. Światło jest przede mną, ale ono jest zasłonięte. Ono jest celowo zasłonięte. Hmm? Dlaczego? Środek dnia, zapalone światło w pomieszczeniu w słoneczny dzień. Nie pada deszcz. Deszcz może być gdzieś nagrany. Macie do czynienia z jakąś chwilową sytuacją, która jest w pewien sposób iluzoryczna, która sprawia, że można zagubić swoją świadomość, że nie będziecie czegoś dostrzegali z powodu swoich emocji. Będzie się wam wydawało, że jest coś, ale czegoś nie widzicie. I coś może być takim chwilowym stanem, który może się zmienić. I może się to wydawać i w jakimś sensie być głupie. To jest karta głupca. Po co w środku dnia, gdy słońce świeci, zapalać światła? To nie jest głupie. Na pewno to nie jest rozsądne. To jest takie działanie, które nie ma w sobie pomyślenia, przemyślenia. Chyba że byłoby to działaniem celowym, które ma coś ukryć. Naświetlając coś, ale też chowając coś w mroku, można coś chcieć ukryć. Może ktoś coś tak bardzo naświetla, że sprawia, że świadomość znajduje się w innym miejscu. Może ktoś chce coś innego pokazać. Nie pokazywać tak bardzo swojej twarzy, tylko ten klimat, to co ma za sobą. Niech ludzie nie patrzą bezpośrednio na moją twarz. Niech ludzie patrzą na to, gdzie ja jestem albo co jest za mną. Może niech pomyślą, że jest noc. I to jest po dwóch stronach dziesiątki kielichów odwróconej.
To jest sytuacja, w której chwilami trudno jest cokolwiek powiedzieć, trudno jest złapać świadomość sytuacji w tym wykręceniu. Z dwóch stron dzieje się coś ze światłem i coś, co jest w jakiś sposób pokręcone. Coś się dzieje z emocjami i coś się dzieje ze świadomością. Ktoś może tracić świadomość i być mocno zamglony, jak istota, która sobie tu gdzieś stoi przy wyrośniętym drzewie, gdzieś się opiera. Nie wiadomo, kto to jest. Nie wiadomo nawet, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Czy to jest osoba młodsza, czy starsza. A może to w ogóle nie jest człowiek, tylko jakiś transparent wycięty z kartonu. Ale z daleka wydaje się, że ktoś tam stoi, że ktoś przyjechał. Może się wydawać, że jest chory, ale to nie o to chodzi, nie jest chory. To jakby chwilowe, jakby coś komuś tylko przeszkadza, ale to nie jest choroba. Nie zawsze jak kaszlemy, to jesteśmy chorzy. Ja mam teraz tutaj taką kawę zbożową i ona prawdopodobnie gdzieś mnie teraz przy mówieniu w gardło mm, z, podrapała. Znowu iluzja, to nie jest kawa z mlekiem krowim, tylko kokosowym akurat. Coś się wydaje czymś innym niż jest. To nie jest latte z takiej czy innej firmy, tylko najzwyklejsza. A, dobra, już nie będę mówiła. Ktoś, czyichś słów nie możemy usłyszeć, gdy jest tam. Jeżeli w ogóle ktoś tam jest autentyczny, bo tu w ogóle nie da się uchwycić tego, czy w ogóle to jest prawdziwa osoba. Co jest w tej osobie? Co w ogóle w niej jest? W ogóle nie da się jej zobaczyć, a co dopiero gdzieś w głąb. Są takie ślady, jakby ktoś podjechał samochodem i jakby wjechał w drzewo. Ale chyba musiał być potem odholowany po tej samej trasie, bo już tu nikogo nie ma. Mogło tak być, że dosłownie kogoś zaćmiło i wjechał w drzewo, także uważajcie za kierownicą. Mm, Bo inaczej może być tak, że ktoś będzie was musiał odholować i wy zostaniecie przy tym drzewie. Uważajcie na głupie zachowania, takie, które czasem, o których mówi się, że coś było głupie, takie było zrobione bardzo nierozsądnie i bez przemyślenia. Bo nie o to nam chodzi, żeby ktoś rozbił się o drzewo. Bo jeżeli by tak było, to już nie wiadomo, kto tutaj zostaje. Co tutaj zostaje? Czy to jest w ogóle człowiek, czy to jest jakiś duch? Hmm? Uważajcie, żeby was nie zaćmiło w ten czy inny sposób. Spokojnie, po prostu miejcie świadomość różnych rzeczy w momencie, kiedy inni mogą tej świadomości nie mieć.
Bo może być blisko ktoś, kto będzie w ten czy inny sposób zaćmiony czy zamglony. Mówiąc dosłowniej, to mogą być różne środki, które na przykład sprawiają, że tracimy świadomość albo ona się zmienia. Mm, Albo może być też tak, że ktoś czegoś nie widzi, nie dostrzega, nie ze względu na jakieś substancje, nie wiem, bardziej chemiczne, ale czy roślinne po prostu, ale, ale gdzieś po prostu tak się skupił na emocjach, że traci świadomość. Ale oczywiście to mogą być różne substancje, które sprawiają, że gdzieś nie wiemy, co się stało, bo tu właściwie nie bardzo wiadomo, co tu się stało. Czy to był samochód, czy tu szli jacyś ludzie, którzy tak próbowali te trawy, te pola gdzieś tu e, poprzy, poprzyginać. Nie wiadomo, co tu się stało do końca. Coś jest poza kadrem, coś tu się wydarzyło i jest to niewidoczne. Nie mamy świadomości tego, co się stało. Nie wszystko wiemy. Nie wszystko jest jasne. Niby środek dnia, a jakby panował mrok, jakby był środek nocy, mrok i ciemność. Uważajcie w ciągu dnia. Na mrok, na to, co odbiera świadomość. Ktoś tutaj siedzi, wygląda jakby siedział właśnie przy tym drzewie. I jest w takiej sytuacji, którą pewna osoba określiła mi kiedyś, pytając, co u mnie, ale bardziej mm, e, to była osoba, znaczy jest po rozstaniu, która pyta, co u ciebie, i mówi do mnie, trochę tak ze swojej perspektywy, co tak owo, ale stabilnie. Także to jest ktoś taki, kto może patrzeć na świat z perspektywy owo, ale stabilnie. I może to widzieć wokół siebie. Mm, Może nie mieć jakiejś świadomości z tym związanej. Może nie ma świadomości, że tak patrzy na świat. Mimo, że niby tu świata w ogóle nie widać. Nie ma karty świata. A nie, przepraszam. Może się wydawać, że świata nie widać, a zaczęłam mówić o tej o świecie w ogóle. Przecież to jest karta świat. Także może ktoś widzi świat w ten sposób, bo wychodzi do tego świata, nie ruszając się z miejsca. Teraz mamy takie śmieszne czasy, że można to zrobić. Można ze swojego krzesełka, fotela czy kanapy ruszyć w świat. Nadal być w tym samym miejscu fizycznie, ale też emocjonalnie i ruszyć jednocześnie w świat. To jest ktoś, kto zatrzymał się w jakimś punkcie emocjonalnie. Może fizycznie faktycznie siedzi i opiera się gdzieś o drzewo, albo ma jakąś zasłonkę za sobą, albo jakiś drzew. Chociaż ja nie wiem. Tam musi być coś stabilnego. Musi być jakieś stabilne oparcie gdzieś za tą osobą. To tak średnio jest stabilne.
E, Coś twardego, co wyrosło, może być oparciem w tej sytuacji. Choć patrzę na to i ta osoba bardziej opiera się na swojej ręce, mimo że mogłaby się oprzeć o to, co już jest długo, to, co wyrosło, to nie jest, to nie ma nic nowego. Jedni ludzie, raki mają często coś takiego, że no, wolą bardziej coś, co jest znane i bezpieczne, niż coś, co jest nowe. Mm. Także nie jeden rak może się chcieć oprzeć o coś, co ma już swoje korzenie, co już ma już swoją podstawę, coś, co już jest na tym świecie wiele lat. Może się niby oprzeć, ale do końca się nie opiera. Ale ma taką możliwość, jak się nie będzie opierał na swojej ręce, to może się opierać na tym, co ma za sobą. Może w jakimś sensie może się oprzeć na przykład na rodzinie, jeżeli będzie potrzebował tego podparcia, ale może na razie jeszcze nie potrzebuje. Jeżeli będzie potrzebował, to ma taką możliwość, żeby tę rękę odsunąć i się oprzeć. To może być różna forma oparcia. Niekoniecznie rodzina, bo gdzieś tu z rodziną jest problem, ale może w jakimś zakresie tak. Jak nie jest to rodzina, a byłoby takie oparcie potrzebne, to szukajcie czegoś, co już ma swoje korzenie, ma swoje podstawy, jest długo tutaj. Nic nowego was nie wesprze. Nic, mimo że wygląda, że ktoś tu coś oferuje i to może być nowe, ale na to nie patrzycie. Jakby ktoś komuś oferował nowy kieliszek, a ktoś jakby w ogóle nie zauważał, że ktoś mu coś próbuje podać. Nie wiadomo, kto coś oferuje. Od nieznajomego rak z chęcią nie przyjmuje niczego. Nie wie, kto to jest, to może nie poświęca temu uwagi, może nie wie, co to jest. Ale tu może być jakaś oferta, która w esencjonalnym sensie jest pozytywna i jest jakby dobra uczuciowo, tak jakby takie ziarno uczuciowe, jak taki kubeczek, z którego możemy się napić, z którego możemy się gdzieś nawodnić, możemy w upalny dzień uzupełnić swój płyn. Ktoś coś nam podaje możliwość, na którą nie patrzymy, bo wzrok mamy spuszczony i możemy patrzeć na to, co już mamy. Możemy patrzeć na kilka elementów. Możemy patrzeć na coś, co miało jakąś formę beztroskiej zabawy. Ale teraz nas nie daje nam pełni emocjonalnej. To jest to sformułowanie osoby, o której mówiłam. Jakby ktoś, dosłownie może być tak, że ktoś już wypił kilka kieliszków i kiedyś to byłaby dobra zabawa, a teraz to już to nie jest zabawne.
ale jest wyjście do świata w ten czy w inny sposób i to jest pozytywne. I warto, żebyście zwracali się w stronę świata, wychodzili do tego świata, nawet jeżeli jesteście w pozycji owo, ale stabilnie. Mm, To jest zabawne może, jak to się o tym mówi, ale no to tak, komuś to jednak nie jest do śmiechu. Można wychodzić do świata bez szczególnego okrycia, bez zasłaniania się w jakiś szczególny sposób. Może tylko trzeba zasłonić ewentualnie dla bezpieczeństwa jakieś newralgiczne części siebie, że tak powiem. Ale można jakby tańczyć z różdżkami, jakby w tym świecie się trochę pobawić. Niech włosy nam gdzieś w powietrzu zostaną poruszone. Więc albo faktycznie emocjonalnie możecie być trochę w tym samym miejscu, ale gdzieś wyjść. Yy, Albo możecie być fizycznie w tym samym miejscu i emocjonalnie troszeczkę też i wychodzić na przykład poprzez różne media społecznościowe. Czy gdzieś dzwonić, czy nie, może warto by było albo coś obejrzeć. Chociaż tu chodzi trochę o wyjście do świata, myślę. Skierowanie się, jakby ktoś był w tym świecie, możecie jeszcze obserwować kogoś, kto jest w jakichś ramach gdzieś w świecie. I w ten sposób niejako oglądacie ten świat. Mimo, albo jest on gdzieś blisko. Częściowo gdzieś tu jest blisko, mimo że jakbyście patrzyli w ziemię. To jeszcze kawał interpretacji, kochani. No, a możecie się poczuć zmęczeni już. Możecie się poczuć zmęczeni siedzeniem w tym jednym miejscu. Emocjonalnie zmęczeni. Jakbyście stwierdzili, że teraz już mam dość, już nie mów dalej, już nie chcę więcej mówić, już tylko pogapię się gdzieś tam na dole rękę spuszczę. Już mnie zostawcie samą w świętym spokoju. To może was mocno dotyczyć. Albo wy będziecie w tej pozycji, albo ktoś, kto jest wam bliski, ktoś, kto jest dla was ważny w tym czasie, w czasie lata. W czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Tu ktoś jakby jest na zewnątrz. I obok znów ktoś jest na zewnątrz i znowu ktoś na zewnątrz. Ci ludzie są jakby wszyscy, no może większość tych ludzi jest jakby gdzieś w pewnym sensie na zewnątrz, więc nie ma ewentualnie tu odwrócona karta słońca. Może ktoś być. Większość spraw dzieje się w jakimś środowisku nieszczególnie, w przestrzeni nieszczególnie zamkniętej, nieszczególnie ograniczonej. W czytaniu na wiosnę była, pamiętam, karta, w której była postać, która była taka zamknięta wewnątrz. Teraz już tego nie macie. To już teraz nie chodzi o takie zamknięcie albo w czterech ścianach, albo w jakiejś koncepcji, czymś, co was tak ogranicza. Ale ograniczenie jest, tylko to ograniczenie jest poprzez to, do czego jesteście przywiązani. Do czego jesteście przywiązani?
do czego jesteście trochę za bardzo przywiązani na tyle mocno, że to nie pozwala wam na jakiś ruch. Nie ma nic złego w przywiązaniu, ale czasem to przywiązanie może być takie, że nie możecie zrobić nawet kilku kroków i wtedy to może być problem. Coś może tak ograniczać wasze ruchy, że nawet nie macie możliwości podejść i powąchać kwiaty, które są gdzieś blisko. Nie możecie nawet, może czujecie zapach, ale nie możecie podejść bliżej. Jakbyście mieli świadomość tego, że coś, co jest wam, coś blisko, coś jest blisko, coś przyjemnego, coś, co chcielibyście gdzieś, może jak nie dotknąć, to bardziej poczuć, zbliżyć się. I jak jeśli coś o tym powiecie, to możecie poczuć, że niewiele więcej możecie mówić. Jakbyście nawet przez chwilę zastanowili się, czy nie musicie przerwać, że nie musicie czegoś przerwać na chwilę, żeby coś, bo nie możecie mówić. Nie możecie mówić o tym, blisko czego chcielibyście być, co byłoby wam miłe. Obfitość czego, jak nie dostrzegacie oczami, to w jakiś sposób wyczuwacie. Ale wy nie możecie nic zrobić z kwiatami, które rosną tu na gdzieś tu za wami. Nawet jakbyście chcieli. Nie z tej pozycji. W jakimś sposób musicie się odwiązać, albo uwolnić, albo przynajmniej przywiązać się jakoś inaczej, żebyście mieli możliwość ruchu, żebyście mogli chociaż podejść i podejść do tych kwiatów, żebyście mogli je zobaczyć. Może trzeba komuś pokazać środkowy palec i żeby coś zobaczyć. Zdjąć, zerwać opaskę, powiedzieć: ja będę teraz patrzył, patrzyła na piękny świat, który jest wokół mnie, na te kwiaty, na tę naturę. Ale jak to zrobić? Jak to zrobić, gdy czujecie się ograniczeni wieloma myślami? Jak czujecie się jak w potrzasku? Podkreślam jak. To jest jak, albo raczej jakby. Z pozoru ktoś jest w pułapce, albo przynajmniej w jakimś uwięzieniu. I jest w tym trochę prawdy, ale ale trochę, bo może być tak, że gdzieś gdzieś tam jest sprzączka i
za plecami, niewidocznie dla obserwujących, ta osoba mogłaby sobie po prostu tę sprzączkę otworzyć, wysunąć ten pasek i odejść. Tak czuję, że tak jest, że właściwie tu ktoś, przynajmniej w sporej części przypadków tak jest, że wystarczyłoby, żeby ta osoba sobie otworzyła sprzączkę i już mnie tu nie ma. I już mnie nic nie wiąże. Także ktoś tu, część z raków na pewno jest w miejscu, w którym jest niejako na własne życzenie, albo zgadza się na to przywiązanie. Raki, przywiązanie jest dla raków czymś często pozytywnym, tylko tak jak mówię, w tym miejscu ono bardzo krępuje ruchy, tak że ktoś jest jak w potrzasku. Może dobrze wyglądać ładnie, znowu tu intuicyjnie sukieneczka. Ale jest gdzieś przyczepiony do czegoś. I powinien chociażby poluzować sobie te więzy albo zdjąć coś z oczu, bo jest pozbawiony możliwości ruchu. Co was pozbawia możliwości ruchu? Tego jest ileś elementów. To jest 8 mieczy. Weźcie sobie karteczkę, jeśli chcecie. Długopisik albo w komputerze, w telefonie, gdzie indziej sobie napiszcie. I 8 punktów, gdzie już mi się palce mieszają. Nie więcej niż 8, nie mniej niż 3. Tyle punktów musi być. Ile macie mieczy? Co was wiąże? Jakie myśli? Wypiszcie sobie powody, które sprawiają, że nie możecie się nigdzie ruszyć. No potem zaznaczcie sobie któryś z tych powodów i pomyślcie, a jeżeli użyłabym tego powodu, żeby właśnie się uwolnić i odwiązać, żeby móc obejrzeć te kwiaty. Zrobić kilka kroków. Nie trzeba się oddalać. Albo zmienić coś w tym układzie. Który powód możecie wykorzystać jako wasz miecz? Co was ogranicza, jednocześnie mogąc być mieczem, który was odwiąże, odetnie od czegoś, uwolni? To może być jeden element. Oczywiście może być i kilka, bo każdy z tych mieczy w teorii może być wykorzystany do odcięcia tego przywiązania. Może być tak, że wystarczy wam to odpięcie sprzączki. A może być tak, że potrzebne będzie coś, co trzeba będzie coś przeciąć. I wtedy możecie się trochę poszarpać i spróbować wyciągnąć chociażby jedną rękę, by złapać któryś miecz. Co jest wam najbliższe? Który miecz jest najbliższy? Który argument jest jakby najbliżej was, który moglibyście wykorzystać do odwiązania, do odcięcia, do uwolnienia? Może być jeszcze tak, że trudno wam będzie się z tego wyswobodzić, ale ktoś może być blisko, nawet jeżeli go nie widzicie. Jeżeli jesteście w stanie usłyszeć tę osobę, ale możecie jej nie móc zobaczyć. Ewentualnie możecie ją zobaczyć, jeżeli ta osoba zdejmie wam z oczu opaskę. Tylko wtedy. Jeżeli zdecyduje się na to, żebyście ją zobaczyli. Kto jest blisko, kto może wziąć jeden argument, jeden miecz, podobny do wszystkich innych, i to przeciąć.
To jest ktoś, kogo nie możecie dotknąć. To jest ktoś, kto może dotknąć was. To jest ktoś, kogo nie możecie zranić. To jest ktoś, kto może zranić was. Ale to nie znaczy, że ten ktoś was w ogóle będzie ranił. Ktoś, kto tym mieczem może was zarówno zranić, jak i może was odwiązać. Może się zdarzyć tak, że gdzieś przy okazji wam te ubranko wam się gdzieś trochę gdzieś poprzecina, ale to nie jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze to, w czym jesteście, co macie na sobie. Jeżeli jesteście rakami, które mają elementy lwa w swoim horoskopie, czy inne, to może być dla was mm, istotniejsze, jak wyglądacie, jak się prezentujecie. Na przykład niektóre raki mogą mieć. No ja akurat urodziłam się z Wenus w bliźniętach, także lubię sobie czasem pogadać, ale mogłabym się urodzić z Wenus w Lwie, no to bym bardziej lubiła się może tak zaprezentować i postroić. To nie jest teraz dla mnie takie ważne, aczkolwiek jeszcze jest inny element. Im dłużej żyjemy na tym świecie, tym może się okazać, tym jest coś takiego jak progresywne słońce, czyli na pewnym etapie zyskujemy pewne cechy lwie, które mogą być przejściowe. Także jak ktoś ukończy lat 30, no to na pewno gdzieś, a jest rakiem, to na pewno gdzieś od tego lwa zacznie zahaczać, jeżeli nie zaczął zahaczać wcześniej, jakby ma taką dodatkową warstwę, nakładkę i wtedy może bardziej pochwalić się samym sobą. Nie ma już tej wyjściowej, raczej przyrodzonej nieśmiałości. Także mm, może być też tak, że gdzieś ta obawa, nieśmiałość gdzieś jednego czy drugiego, czy wielu raków gdzieś może przywiązywać do czegoś, co znowu wyrosło i jest z korzeniami, jest już takie bezpieczne i tak dalej. Ktoś może się chcieć jeszcze gdzieś zaprezentować, ale nie bardzo ma możliwość ruchu. Gdzie nie macie możliwości ruchu? W jakiej dziedzinie nie macie możliwości ruchu? Może na przykład w pracy, może gdzieś w domu, może w relacji. Co wam przychodzi do głowy? Zastanówcie się, gdzie jest brak możliwości ruchu. Czy może jest jakaś taka sytuacja, w której zaczynają was boleć ręce, że jakbyście się szarpali, ale niewiele mogli zdziałać? Albo nawet nie chcecie się szarpać. A może trzeba by było się jednak trochę poszarpać? Bo wtedy może możecie się trochę poluźnić te ograniczenia. W ogóle nie wiadomo, jakim cudem wyście tu trafili. Jak to się stało, że jesteście tak ograniczeni? Sądzę, że przyczyny mogą być różne i to można by było oczywiście wyjaśnić, ale nie sądzę, że w takim ogólnym czytaniu, no to bardziej trzeba by było indywidualnie zadziałać. Mm. Ale tyle mogę wam powiedzieć, że różne mogą być przyczyny. I tyle. Ale nie doszliśmy do podstawy rozkładu. Podstawą rozkładu jest odwrócona siódemka denarów. I powiem wam, że ja w tej siódemce denarów widzę teraz coś pozytywnego. Wbrew pozorom, często odwrócone karty no to tak nie są zbyt sympatyczne, ale choć jeszcze jest szansa na to, że tu będzie jakiś koniec głupoty, teraz przychodzi mi do głowy. W momencie, może ktoś przestanie zachowywać się głupio. Przy karcie odwróconej tutaj jeszcze chcę dodać. Jest na to szansa. Albo jakiejś głupiej sytuacji. To niby jest kolokwializm, ale my ich używamy, one są w życiu potrzebne. Sprawdźcie sobie w słowniku.
Pomyślcie, jaka jest definicja głupoty, tego co głupie, jak wy rozumiecie głupotę. Nie chodzi mi tu o brak inteligencji, to wam mogę powiedzieć, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, jakie kto ma IQ. Nie, to raczej bardziej chodzi o coś bardziej takiego życiowego, jakiś szerszy kontekst. Mm? Dobrze, wracając. Siódemka denarów odwrócona. Gdybyśmy mieli, to moja Wenus w bliźniętach się pewnie odzywa, bo Wenus w bliźniętach może lubić, jak jest troszeczkę jakieś zmiany, a jeżeli macie Wenus w raku, to może niekoniecznie, bo jakby była, no właśnie, i Wenus, ludzie, co mają zbliźnięta w swoim horoskopie zaznaczone, to mogą często mają skłonność do dygresji. Nie ma co z tym walczyć, taka natura. Ale wracając. Wracając. Odwrócona siódemka denarów. 7 talentów. 7 talentów nam wyrosło. 7 wartości. 7 owoców. Może znów usiądźcie sobie i zapiszcie sobie na karteczce, albo obejrzyjcie, może tu bardziej chodziło o zapisywanie, a może tutaj trzeba by coś bardziej wziąć w rękę. Ale możecie i napisać, nie zaszkodzi, bo to mogą być sprawy powiązane ze sobą. Jakie macie wartości? Co wam już wyrosło? Jakie macie talenty? Z którymi możecie coś zrobić? Które trzeba by było już zebrać do kupy, do jakiegoś koszyczka, jak koszyk malin. Dosłownie może być też koszyk malin, jeśli wam wyrosły i jest to dla was istotne. Albo zajmujecie się na przykład rolnictwem. Zbierzcie to wszystko razem i coś z tym zróbcie. Sami. Wy macie energię działania w ręce. I to już nie jest czas na to, żeby stać i patrzeć, jak to rośnie. Jeżeli w coś zainwestowaliście, to warto by było to wykorzystać i podjąć jakieś samodzielne działanie, może nawet nowe działanie, albo nowe, samodzielne. mm, Myślę, że kluczowe jest to, że ktoś ma to działanie w swojej ręce. To nie jest 1000 osób, to nie musi tu być wielkiej grupy. Przestaje stać z założonymi rękoma i przyglądać się, jak coś rośnie. Może oglądać jeszcze jakieś cudze talenty, bo już coś wyrosło i należałoby to wziąć ze sobą i coś z tym zrobić konkretnego. Ja rozumiem, że bezpiecznie jest być tutaj, gdzie jesteśmy. I może byście chcieli, żeby to na tym krzaczku gdzieś było jakby na zapas, ale de facto to może lepiej zrobić i lepszy zapas tego, to znaczy jakby zebrać te wszystkie owoce i zrobić z nich przetwory. Co możecie przetworzyć? To, co wam wyrosło, wasze talenty, wasze zasoby, wasze pieniądze, w co zainwestowaliście. Czy to jakaś firma, czy to jakaś wiedza, czy to jakaś ziemia, jakieś przedmioty, jakieś hobby. W co zainwestowaliście? Może macie dyplomy gdzieś, które są wartościowe, każdy jest wartościowy. Może trzeba by było je zebrać. Zbiór. To już jest czas zbiorów. To nie jest czas na czekanie, aż coś dojrzeje. Coś tu i coś tu, mimo że wygląda dość świeżo i młodo, osiągnęło już wystarczającą dojrzałość do czegoś.
Także jeżeli zadajecie sobie pytanie, czy coś już dojrzało, czy ktoś już dojrzał, to już jest wystarczająco dojrzałe. Dojrzały, dojrzała. Bo jak dalej będzie na tym krzaku, to może być przejrzały. W jakimś momencie owoce warto zebrać, bo inaczej one mogą po prostu spaść na ziemię i zgnić. A nie o to tutaj chodzi. Zbierajcie plony, moi drodzy. Idźcie po plony. Jakie plony są blisko was? Co możecie zebrać? Co jest na wyciągnięcie waszej ręki? Co możecie złapać w niewielkim ruchu? Co jest blisko? Ja tutaj mam blisko taki koszyczek, w którym mam jakąś tam garść różnych dyplomików. Ale nie ma co tego lekceważyć. Wy macie tych talentów ileś. Może trzeba by było to zebrać i wykorzystać. Może macie świadectwa pracy, może macie umiejętności, które udało wam się gdzieś zdobyć przez lata. A jak nie przez lata, to w ciągu może ostatniego roku. A co najmniej od wiosny, albo co najmniej od. No tak, no, chociaż myślę, że to nawet miało jakiś początek wcześniej, że to nie jest coś, co zaczęliście w tym roku, coś, co zaczęliście już wcześniej. Nawet jeżeli wcześniej nie owocowało, no to teraz macie te owoce przed sobą i to już jest czas. Świętej pamięci Jan Witold Suliga powiedział do mnie raz, że powiedział, że zna kogoś, kto ma jakby ściany pełne dyplomów, jakby wytatuowane tymi dyplomami. To już jest moje sformułowanie, ale o to tu chodziło, że tych dyplomów jest ileś, tych talentów jest ileś, ale ktoś cały czas jest niegotowy. Wy już macie wystarczająco dużo talentów, wystarczająco dużo dyplomów czy czegoś macie wystarczająco, żeby uznać, że jest to już plon do zebrania i możecie coś z tym zrobić. Co można zrobić z plonem? Możecie przejeść na przykład to, co wam wyrosło, jeżeli to by były dosłownie jakieś jagody. Możecie iść i je sprzedać. Możecie podzielić się ze swoją rodziną, albo swoją rodziną możecie się podzielić w jakimś sensie, nie wiem. Jeżeli macie, nie wiem, 7 dzieci. I niech się bawią, nie grają w piłkę z innymi, no nie wiem. Na przykład. E, To już jest prawie, bo już jest kawał drużyny wtedy. Mm. Coś, z czym możecie zrobić coś, uruchamiając własne działanie. Kochani, to może być jeszcze powiązane z rodziną. To może dotyczyć spraw rodzinnych, to może dotyczyć też spraw rodzinnych, które były kiedyś. Spraw związanych z rodziną taką z przeszłości. Nasza pamięć naszego dzieciństwa też może być wykorzystana w wartościowy sposób. Nasza, to co kiedyś było, to co może było kiedyś coś kiedyś było nie tak i to też możecie wykorzystać. Ludzie, którzy doradzają, często mają swoje doświadczenia też nie najprostsze.
bo musieli gdzieś czegoś doświadczyć, mieć jakiś wgląd, em, żeby w ogóle im się chciało zainteresować jakimś tematem. Jeżeli gdzieś czegoś nie było, a było potrzebne, no to trzeba było znaczy można było podjąć jakieś działanie. Na przykład, żeby ten krzak wyrósł, ktoś musiał go zasiać. To jest owoc czyjejś pracy. Nad czym pracowaliście? Co wysiewaliście kiedyś, żeby mogło dalej urosnąć, żeby mogło dać obfity plon. To wiąże się gdzieś z emocjonalnością, z rodzinnością, z tym, kto kogo gdzieś przytuli, czy nie. To jest blisko waszych ograniczeń myślowych. Bo teraz macie pewne ograniczenia. Myśli was ograniczają. Użyjcie ich inaczej. Jakie uczucia was zatrzymują? Co was zatrzymuje? Co sprawia, że macie spuszczony wzrok, że nie wstajecie? Że nie idziecie gdzieś, nawet jeżeli już nie jesteście przyczepieni jakimś paskiem. Hmm? Czy gdzieś to się nie wiąże z jakimś nierozsądnym zachowaniem? Może być tak, że jeszcze ktoś prezentował postawę nierozsądną w przeszłości. Może być ktoś, że kogoś kiedyś zaćmiło. Może być tak, że ktoś nie miał świadomości. Że ktoś nie miał świadomości związanej z rodziną. Że było związane jakieś zaćmienie, jakieś ukryte sprawy związane z rodziną. Ale możecie to spróbować zebrać, jak te wyrośnięte plony i coś z tym zrobić. Możecie pozwolić, żeby gdzieś wam to wszystko się porozsypywało i weszło w ziemię. Albo coś z tym zrobić. To już dojrzało. Kochani, wyjątkowo dobrze widzę teraz tę kartę. Ona jest pozytywna. Ona mówi, rusz się. Zrób coś. Możesz. Hmm? Teraz już jest dobry czas. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.